Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu porównującego BMW M340i z BMW M3. Oba auta w wersjach Touring, czyli po polsku kombi. I oba auta to są dwa sportowe modele oparte o serię 3. Sportowy model M340i oraz supersportowy model M3. Zacznijmy więc od wyglądu. Tutaj jest bardzo ciekawie, bo przód moim zdaniem ma zdecydowanie ładniejszy model M340i, bo nie ma bobra, tylko ma zwykły grill. A znowu tył ma ładniejszy moim zdaniem M3 z tymi 4 rurami wydechowymi. Oczywiście nie testowana M3, bo ja miałem opcjonalny układ wydechowy, który wygląda moim zdaniem okropnie. Seryjne M3 ma znacznie ładniejszy wygląd wydechu. Czyli najlepiej jakby połączyć te dwie auta, czyli przód od M340, a tył od M3. To by było idealne. Zaletą jednak M3 Touring są też poszerzenia, bowiem auto jest o 8 cm szersze i to naprawdę widać. Poszerzone nadkola robią niesamowitą robotę, ale co ważne, cała szerokość auta z lusterkami jest dokładnie taka sama. M3 jest też o niemal 9 cm dłuższa ze względu na inne zderzaki. Wysokość, co ciekawe, jest mniejsza w M340i, ale tylko o 6 mm, więc w sumie nie ma różnicy. Różnica jest dosyć mała w prześwicie, bowiem M340i ma 130 mm, a M3 ma 123 mm. Oba auta są dość niskie. I auta mają różne koła w serii. 340 wyjeżdża na 18, a M3 ma z przodu 19, a z tyłu 20 cali. To też moim zdaniem jest plus dla M3, lepiej to wygląda, ale oczywiście do M340 też można domówić większe koło. W takim razie pora na praktyczną część tych aut. I tutaj zacznę od haka holowniczego. Otóż M340i może mieć opcjonalny hak holowniczy, czego w M3 teoretycznie nie da się zrobić ze względu na wielką puchę od wydechu, która jest zamontowana tuż pod zderzakiem. Mówię teoretycznie, bo podobno da się zrobić jakąś własną przeróbkę, ale oficjalnie się nie da. I to jest przewaga M340i, jak ktoś by chciał na przykład targać rowery z tyłu, a nie na dachu, bo jednak z rowerami na haku można podróżować nieco szybciej niż z tymi na dachu. Większość bagażników dachowych i przepisów zakazuje szybszej jazdy z rowerami na dachu niż 120 km/h, czyli M340i ma tutaj sporą przewagę. W takim razie sprawdźmy bagażniki. I tutaj od razu mówię, jest remis. Oba bagażniki mają dokładnie taką samą pojemność, 500 litrów, którą można zwiększyć do 1510 litrów poprzez położenie tylnej kanapy. Oba auta też mają świetny bajer, jakim jest otwieranie samej szyby, dzięki czemu możemy coś na szybko dorzucić. To jest bardzo fajne. Również w kabinie jest dokładnie tyle samo miejsca. Z tą różnicą, że w M3 za dopłatą możemy mieć naprawdę kozackie kubły. Z tym, że nie polecam ich w trasę, bo są naprawdę twarde. Miejsca więc jest tyle samo i niemal tak samo wygląda wnętrze z tymi słabo wyglądającymi dużymi ekranami. Niemal takie samo jest wnętrze, ponieważ M3 ma magiczne przyciski na kierownicy oraz M3 ma klasyczny drążek o zmianę biegów i czerwony starter, podczas gdy M340i ma przyciski do zmiany biegów. Ale co ciekawe, skrzynie są niemal te same. I w M3 i w M340i jest 8-biegowy automat ZF trzeciej generacji, z tym, że w M340i jest to 8HP51, a w M3 jest 8HP76. W zasadzie pełen kod skrzyni powinien mieć na końcu jeszcze Z lub X, gdzie Z oznacza napęd na tył, a X napęd 4x4. Czyli pełne kody w wypadku tych dwóch aut, które testuję, to 8HP51X oraz 8HP76X. I te liczby 51 oraz 76 oznaczają maksymalny moment, jaki może przyjąć skrzynia. I dla 51 jest to 500 Nm, a dla 76 750 Nm. Prawdopodobne różnice konstrukcyjne to inny konwerter lub większe ciśnienie. No ale tak czy inaczej, praca obu skrzyni jest bardzo, ale to bardzo zbliżona. Są szybkie, jak trzeba, to są brutalne, a jak trzeba, to biją biegi wręcz aksamitnie. W takim razie, jak było już o momencie obrotowym, to pora na silniki. Tutaj z pozoru też są te same jednostki, ale tutaj pozory jednak mocno mylą. Oba motory to 3-litrowe rzędowe szóstki, z tym, że w M3 jest mniejsza pojemność niż w M340i. 2998 cm3 kontra 2993 cm3. Oczywiście różnica jest prawie żadna w pojemności, ale w osprzęcie już jest, bowiem silnik w M340 to jednostka B58, która ma jedną turbinę, natomiast w M3 jest S58, która ma dwie turbiny.
Stąd też moc 340 to 374 konie, a w M3 510 koni. Co więcej, M340i ma 500 Nm, a M3 650. Z tym, że ten moment jest nieco inaczej dostępny, bowiem w M340i mamy go już od 1900 obrotów, a w M3 trzeba czekać do 2750 obrotów i powiem wam, że to czuć. M3 nie ma dołu, ma za to lepszą górę i kręci się aż do 7200 obrotów. M340i do 7000. Aha, i silnik w M3 to nie jest tylko silnik z M340i, z tym, że z dodatkową turbiną. Różnic jest naprawdę dużo więcej. Mamy na przykład dwie pompy paliwa w M3, mamy w M3 dodatkowe kanały olejowe, korbowody mają inne chłodzenie, inne smarowanie, inny jest dolot, zmieniony łańcuch rozsądu. Naprawdę zmian jest bardzo dużo. Teraz na ekranie widzicie wymienione większość z nich, a pod filmem w opisie zostawię link do świetnego opisu obu jednostek. I tu od razu dodam, że obie jednostki są naprawdę świetne i mają ogromne potencjały do tuningu. B58, czyli silnik z M340i, jest już na rynku kilka lat dłużej, stąd też jego modyfikacje są nieco prostsze i delikatnie tańsze, co nie oznacza, że S58 z M3 nie jest podatny na modyfikacje. Oj, jest. Na pewno przewagą silnika z M340i jest dźwięk. Otóż auto moim zdaniem znacznie lepiej brzmi i w moim odczuciu jest to najprzyjemniej brzmiąca 6-cylindrowa rzędowa benzyna na rynku. Zresztą posłuchajcie jednego i drugiego. I tutaj muszę dodać, że ten układ wdechowy w M3 to opcja za 37 tysięcy złotych. 29 tysięcy złotych kosztuje ten dziwny układ, a dodatkowe 8 tysięcy złotych tytanowe końcówki. I taki układ faktycznie nieco lepiej brzmi niż seryjna M3, ma więcej basu, ale wciąż brzmi moim zdaniem gorzej niż ten zwykły seryjny w M340i. Ale oczywiście M3 jest znacznie szybsza od M340i. Według moich pomiarów M340i robi setkę w 4,4 sekundy, a 100-200 w 12,2 sekundy. Szybko, ale M3 robi setkę w 3,5 sekundy, a 100-200 w 7,9 sekundy.
To jest przepaść przy wyższych prędkościach i to naprawdę czuć. To, w jaki sposób M3 przyspiesza przy wyższych prędkościach, to jest coś niesamowitego. M340i jest szybkie, nawet bardzo, ale M3 to jest zupełnie inny poziom. I ten poziom też przekłada się na spalanie. M340i jest znacznie oszczędniejszy. I tutaj też trzeba zaznaczyć, że silnik w M340i posiada miękką hybrydę, dzięki której poza delikatnie niższemu spalaniu mamy też rewelacyjnie działający system start-stop. Tak więc pora na spalanie. W mieście 340 potrzebuje około 12 litrów, podczas gdy M3 na tym samym dystansie już około 15 litrów. Na trasie natomiast przy 120 340 zużywa 6,5, a przy 140 8,5. M3 natomiast przy 120 potrzebuje 8,5, a przy 140 już okolice 10,5-11 litrów. Różnica w spalaniu jest naprawdę bardzo duża. W mieście M340i pomaga też tryb Eco Pro, którego w M3 nie ma. No ale tak czy inaczej, M340i pali około 30% mniej niż M3. Naprawdę duża różnica. Baki paliwa są takie same i ich pojemność to 59 litrów. No i ostatnia, najważniejsza różnica to napęd. Oba auta występują z napędem na wszystkie koła, z tym, że M3 pozwala na rozpięcie przedniej osi i jazdę z samym napędem na tył. A to oznacza radość z jazdy i niesamowite drifty, coś czego w M340i no jeszcze nie da się zrobić. Mówię jeszcze, bo na rynku istnieje coś takiego jak na przykład X-Delete, czyli aplikacja, która pozwala rozłączyć napęd w poprzedniej generacji M340i, ale z tego co się orientuję, to najnowsza generacja jeszcze nie została, że tak powiem, złamana. Tak jak mówię, jeszcze, bo być może to się lada moment zmieni. I zarówno M340i, jak i M3 ma już szperę z tyłu w standardzie. I oba auta prowadzą się naprawdę bardzo dobrze. Układy kierownicze są precyzyjne, zawieszenia świetne, komfortowe, ale i sztywne, z tym, że M3 wszystko jest nieco bardziej ostre i sztywne i to trzeba poczuć. Auto wydaje się, jakby było z nami od razu bardziej zżyte, bardziej responsywne. Nie jest to przepaść, ale czuć różnicę. Oba auta są też super ciężkie. M340i waży 1870 kg, a M3 aż 1940 kg. Super szybkie ciężarówki, ale nie czuć tego aż tak bardzo mocno. Byłem M3 na torze Nürburgring i powiem Wam, że auto zachowuje się rewelacyjnie. Niestety 340 nie miałem okazji tak ekstremalnie jeździć, więc tutaj ciężko mi na temat jazdy torowej się wypowiedzieć. Tak samo jak i ciężko mi się wypowiedzieć o hamulcach. W obu autach wydają się wydajne, ale na przykład w M3 podczas ostrej jazdy czułem jak się grzeją, a tam są 6-tłoczkowe hamulce, podczas gdy 340 ma 4-tłoczkowe hamulce. Niestety, tak jak mówię, w M340i aż tak agresywnie nie jeździłem, ale domyślam się, że będą się jeszcze mocniej grzały niż w M3. Aha, i dla M3 w opcji można zamówić ceramikę. Tu M340i tego się zrobić nie da. W takim razie pora być może na najważniejszy aspekt, czyli cena. Podstawowe BMW M340i X-Drive Touring, bo taka jest pełna nazwa, kosztuje 322 500 zł. Podczas gdy BMW M3 Touring Competition kosztuje 497 000 zł. Różnica w cenie to 175 000 zł, czyli naprawdę ogromna kupa pieniędzy. Płacimy więcej za bardziej agresywny i nieco kontrowersyjny wygląd, za 140 koni więcej i za znacznie, ale to znacznie lepsze osiągi. Prowadzenie oraz odczucia z jazdy też są lepsze i też są po stronie M3. Tylko nie wiem, czy są warte dopłaty aż 175 000 zł. Zarówno M3, jak i M340i to świetne auta. Auta, że tak powiem, kompletne. Ładne, pakowne, uniwersalne, bo można nimi pojechać na wakacje, ale można też nieco szybciej poszaleć po torze. Oczywiście M3 jest lepsza niemal pod każdym względem, ale mało kto wykorzysta potencjał, jaki drzemie w tym aucie. Stąd moim zdaniem, jak ktoś nie jest przekonany do swoich umiejętności, jak i osiągów, to w zupełności wystarczy mu M340i. No i sporo oszczędzi, zarówno na początku, jak i później podczas eksploatacji. Ale jak kogoś stać i chce naprawdę wyczynowe auto, to bez dwóch zdań polecam M3 Kombi, które nie ma konkurencji. I jeszcze takie postscriptum.
Zawsze można pójść nieco inną drogą i kupić M340i, dorzucić jakiegoś boksa lub program, zrobić wydech i osiągi będą już zbliżone do M3, a dużo zaoszczędzimy. Oczywiście wciąż auto nie będzie jeździło jak M3, ale osiągi będą już zbliżone. Cześć!